Siema, tu Wahacz. Geely weszło na polski rynek z mocno zelektryfikowaną ofertą, bo mamy albo hybrydę plug-in, albo pełnego elektryka. Ja test przygotowałem o pierwszym z tych wymienionych modeli nazwanym Starray, który w naszych realiach może być dla wielu osób bardziej racjonalną propozycją. Sprawdźmy, co ma on do zaoferowania. Trzeba przyznać, że strategia Geely na premierę w Polsce jest dosyć specyficzna, ponieważ wielu konkurentów z Chin podstawę swojej oferty opiera jednak o zwykłe benzyny albo hybrydy, które kosztują mniej. Z kolei Starray, a mówiąc pełną nazwę Starray EMI, jako plug-in siłą rzeczy musi operować w trochę wyższych regionach cennika. Konkretnie jest to 149 900 zł za podstawę Pro albo 166 900 zł za testowane bogatsze Max. Aktualnie na wyprzedaży te ceny mogą spaść o kilkanaście tysięcy złotych. Jak na chińskie samochody przystało, w bohaterze tego testu występują tylko dwie półki wyposażeniowe i brak możliwości dobierania pojedynczych opcji. Chińskie podejście poczuć można także w przypadku projektu nadwozia, ponieważ mamy tutaj moim zdaniem ładną i nowocześnie wyglądającą bryłę, ale zarazem trudno jest znaleźć w niej jakiś bardziej wyróżniający się charakter. No ale może taki odbiór wynika po części też z ilości nowych modeli z tego kraju, które w ostatnim czasie się pojawiają w Polsce. W każdym razie Starray jest SUV-em mającym 474 cm długości i 190 cm szerokości i wybierając wersję Max można liczyć na obecność 19-calowych felg aluminiowych, podczas gdy w podstawie mamy 18-calowe obręcze. Innych różnic w wyglądzie nadwozia półki wyposażeniowe nie wprowadzają. We wnętrzu za to Max pozwala wybrać brązowe wykończenie, a w testówce znalazło się domyślne ciemne. Kabina znowu wygląda dosyć standardowo jak na auto z Chin, jeśli chodzi chociażby o zastosowany rozmiar ekranów, ale znowu wizualnie wypada to moim zdaniem ok w swojej neutralności i też całkiem elegancko. Środek robi także naprawdę dobre wrażenie pod kątem jakościowym. We wszystkich bardziej istotnych miejscach z punktu widzenia wizualnego, czy to na desce rozdzielczej, czy na drzwiach, mamy miękkie tworzywa, które dobrze się prezentują. Też są częściowo tutaj wstawki z ekoskóry oraz przyjemnie wykonane detale, chociażby obudowy głośników. Wyglądają, przyznam, całkiem na bogato. Nie ma żadnych problemów ze spasowaniem, nawet ten odstający tablet nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków, więc sposób wykonania jest wyraźnym plusem testowanego modelu. Na układ hybrydowy samochodu składa się silnik benzynowy 1.5, który jest wolnossący i generuje jedynie 99 koni mechanicznych, co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę, że katalogowa moc całego układu to aż 262 konie. Za osiągi odpowiadać ma zatem głównie znacznie mocniejszy silnik elektryczny, generujący 217 koni. Na pokładzie mamy także akumulatory o pojemności 18,4 kWh i mnie przy pogodzie z kilkunastoma stopniami na plusie pozwalały w ruchu miejsko-podmiejskim osiągnąć około 80 km na jednym ładowaniu, podobną wartość co deklaruje Geely. Samochód ładować można prądem stałym poprzez złącze CCS. Maksymalna moc, jaką uzyskałem na szybkiej ładowarce, to okolice 40 kW przy też około 40%. Później wartości zaczynają maleć, ale robią to dosyć płynnie i przy 80% miałem jeszcze 13 kW, a ładowanie 20-80% zajęło 25 minut. Energię uzupełniać można też prądem zmiennym z mocą 6,6 kW i ta wartość szału nie robi, ale przy ładowaniu gdzieś w domu czy w pracy jest w zupełności wystarczająca. Punkt początkowy ładowania 20% podałem nieprzypadkowo, ponieważ samochód nawet po pokazaniu na komputerze elektrycznego zasięgu równego 0 km zawsze zostawia w akumulatorach rezerwę. W menu elektrycznym można sobie włączyć tryb oszczędności i ustawić większą wartość, ale około 20% minimum i tak zawsze zostanie. Jest to spowodowane wspominanym słabym silnikiem spalinowym. Układ hybrydowy w Geely zbudowany jest w ten sposób, że jednostka benzynowa służyć ma w głównym stopniu jako generator energii dla silnika elektrycznego, który to dopiero wprawia koła w ruch i tylko w ekstremalnych sytuacjach spalinowiec ma też skupiać się bardziej na bezpośrednim napędzaniu auta. Ma to zapewnić pracę benzyny na optymalnych obrotach, a za zarządzanie nimi odpowiada jednobiegowa skrzynia DHT. Sama jednostka spalinowa może mieć trudności, aby dostarczyć aż tyle energii, zatem bezpieczny zapas cały czas trzymany jest w akumulatorach. Takie rozwiązanie sprawdza się pod kątem płynności jazdy, bo samochód bez żadnych szarpnięć czy zawahania reaguje na wciskanie gazu, nawet gdy baterie zdają się być wyczerpane. Podróżując z miejskimi prędkościami, Geely Starray stara się możliwie dużo czasu spędzać w trybie elektrycznym, a gdy silnik benzynowy się odpala, to okresowo pracuje na wyższych obrotach niż sugerowałby styl jazdy. Te obroty są też jednostajne, ponieważ podładowuje akumulatory na kolejny elektryczny epizod.
Na szczęście ma on dobrą kulturę pracy, więc można to odnotować, ale bez specjalnych negatywnych wrażeń. Podróżując z większymi prędkościami, już benzyna częściej generuje energię, też zwiększa się ogólny hałas, zatem jeszcze mniej zwraca to uwagę. Jeśli chodzi o dynamikę, to samochód tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Dynamikę auta rozpatrywać wypada na dwa sposoby. Nagrania przyspieszania robiłem z zapasem energii w bateriach i w trybie sportowym, ale wyniki okazały się mocno rozczarowujące, jak na 262 konie widniejące w specyfikacji samochodu. Widać wyraźnie, że układ napędowy nie jest w stanie dostarczyć na dłuższą metę odpowiednio dużo energii, aby dogonić papierowe dane. Ale podczas takiej normalnej jazdy z kolei hybryda Starreya wypada już znacznie lepiej i aż byłem zaskoczony tą dysproporcją, bo jakieś punktowe przyspieszanie przy prędkościach miejskich, czy aby kogoś wyprzedzić poza miastem jest już naprawdę ok. Też sprawna reakcja gwarantowana przez priorytetowy silnik elektryczny wpływa na takie odczucia. Wciąż nie jest to poziom spodziewany na ponad 250 koni, ale dla mnie osiągi samochodu były wystarczające i bezproblemowo mogłem jeździć również na drogach szybkiego ruchu. Zatem wszystko zależy tutaj od oczekiwań i stylu jazdy, tej tak zwanej ciężkości nogi. Przy moim neutralnym i pasującym do rodzinnego SUV-a sposobie prowadzenia, po wyczerpaniu akumulatorów w Warszawie testowane Geely spalało mi średnio 5,5-6 litrów na 100 km. 5,5 litra pokazywał też komputer na zwykłych drogach pozamiejskich. Jedąc szybciej, benzyna musisz wkręcać się na wyższe obroty i na ekspresówkach samochód potrzebował mi jakieś 8 litrów, a przy prędkościach autostradowych zaczyna się już przekraczać 9 litrów. Monitoring ekonomiki jazdy w testowanym modelu jest problematyczny, ponieważ mamy komputery ze średnim zużyciem energii oraz średnim spalaniem, ale tylko z ostatnich 50 i 100 km. Nie można ich sobie tak ręcznie zresetować, też żeby zmienić to z 50 czy 100 km trzeba zaglądać do ekranu domowego. Tutaj mamy także możliwość ustawienia, czy bieżący przebieg, również obecny na tych zegarach, będzie się resetował po każdym odpaleniu samochodu, czy po podpięciu do źródła zasilania. Jedyny obszar, gdzie można sobie zresetować tak samemu wszystkie parametry, to jest tutaj, ale to trzeba wchodzić do menu, a zdecydowanie wolałbym, żeby coś takiego było cały czas pod ręką tutaj na zegarach. Poza tym z prawej strony tylko to można modyfikować. Mamy informacje systemu audio oraz informacje o ciśnieniu powietrza. Na środku zmienia się wskazanie po wrzuceniu biegu, wtedy pojawiają się informacje z asystentów bezpieczeństwa i to by było na tyle. Ogólnie czytelność jest ok pod kątem rozmieszczenia tych wszystkich elementów. Czcionki są moim zdaniem zbyt małe, biorąc pod uwagę wiele przestrzeni jest tutaj wolnej. W ramach ciekawostki powiem, że pomimo ustawienia prędkości mierza w kilometrach, to cały czas wyświetla się także wartość w milach na godzinę. Na kierownicy z prawej strony mamy przyciski do sterowania audio, zmiana głośności, zmiana piosenek, pauzowanie. Jest to wygodne. Jest także przycisk do sterowania komputerem i to jest moim zdaniem przekombinowany, ponieważ przy skromnej funkcjonalności ten jeden przycisk do przewijania się po tej liście, co przed chwilą pokazywałem, w zupełności by wystarczył, a on tylko aktywuje na chwilę możliwość przewijania się strzałkami góra-dół i zdarzało mi się kilka razy, że chciałem jeszcze jakąś tam kategorię zmienić, a już straciłem możliwość i zamiast tego niepotrzebnie sterowałem głośnością, więc to można by poprawić. Z lewej strony jest również wygodna obsługa asystentów bezpieczeństwa oraz przycisk programowalny, któremu po aktualizacji można także przypisać aktywację indywidualnego trybu jazdy. Ta aktualizacja była, przyznam, całkiem świeża, bo dopiero po odbiorze w egzemplarzu testowym ją ściągnąłem i zainstalowałem. Nie wiem jednak dokładnie, jak długo czekała gotowa na tę instalację. Tryb indywidualny jest dużym udogodnieniem, ponieważ asystenci w Starreyu działają nieraz zbyt agresywnie. Monitoringowi uwagi kierowcy nawet przy wykonywaniu dosyć krótkich czynności na ekranie środkowym zdarzało się zacząć pikać, a asystent utrzymania pasa ruchu, gdy jeździłem po trochę chociaż węższych drogach, ale wciąż takich, na których można było wymalować jeszcze linię środkową, często starał się wprowadzać korekty. Żeby nie było, prawidłowo wykrywał on linię i starał się trzymać auto pomiędzy nimi, ale nawet gdy tor jazdy wydawał się ok, a na pewno był bezpieczny, to się wtrącał, co na krętych drogach, które pokazuje, wiązało się ze zbyt
częstymi niespodziewanymi ingerencjami i zaczynało mnie to po jakimś czasie męczyć. Po dezaktywacji jeździło się znacznie przyjemniej, a też całkiem precyzyjnie można dostroić działanie poszczególnych aspektów samochodu. Później wystarczy tylko wcisnąć dwukrotnie przycisk na kierownicy, aby wdrożyć lub dezaktywować ustawienia. Naprawdę dobrze to zostało zaprojektowane. Aktualizacja oprogramowania przyniosła także inne istotne udogodnienie w postaci obsługi Android Auto. Wcześniej była tylko ikonka Apple CarPlay, teraz doszedł Android Auto i to bezprzewodowo, bez problemów mogłem się łączyć, nie zrywało połączenia. Integracja z systemem Geely jest przyzwoita, ponieważ mamy belkę na dole ze skrótami cały czas i można się łatwo przełączać pomiędzy oboma widokami, ale użyłem słowa przyzwoita, a nie na przykład dobra, ponieważ już ta belka wysuwana od góry z różnymi przełącznikami, ona nie jest obsługiwana, gdy się wyświetla widok z Android Auto. Też gdy wrzucimy kierunkowskaz, to samochód odpala widok z kamer 360 stopni, widok z lotu ptaka, ale wtedy na chwilę wygasza to, co dostarcza Android Auto, zupełnie moim zdaniem bez sensu. Gdyby ktoś chciał alternatywę, to Starray wyposażony jest także w fabryczną nawigację, przy czym uważam, że korzystanie z Android Auto czy Apple CarPlay jest optymalnym scenariuszem na co dzień podczas jazdy. Mamy na tej dolnej belce możliwość personalizacji ikonek. Jest trochę rzeczy, które można sobie tutaj zmienić i umieścić, a także można personalizować te elementy, ale tutaj mamy tylko te 3 elementy, więc nie ma zbyt dużego wyboru. Można sobie jedynie zmieniać właściwie kolejność i przestrzeń na tym ekranie demowym mocno się marnuje. Można przełączać się tylko po tapetach. Na szczęście całość działa szybko, mamy także rozbudowane ustawienia. Gdyby trzeba było za każdym razem się do nich zagłębiać, żeby dostroić asystentów bezpieczeństwa, no to byłoby to dosyć uciążliwe, a tak to można zazwyczaj sobie tylko raz ustawić co trzeba i rzadko tutaj zaglądać. Te kategorie są całkiem nieźle ogarnięte, jeśli chodzi o logikę, chociaż nie podoba mi się fakt, że jest na przykład zmiana świateł tylko z tego poziomu możliwa. Zdecydowanie wolałbym, żeby do takich rzeczy był łatwiejszy dostęp w formie fizycznej, a nie były one gdzieś tam zakopane w menu. Aby dostrajać powiedzmy bardziej zaawansowane rzeczy związane z działaniem klimatyzacji, jak chociażby kierunek nawiewu, trzeba zaglądać do menu ekranowego, też swoją drogą wbrew temu, co to może sugerować. W Starray EMI mamy tylko jednostrefową, a nie dwustrefową klimatyzację. Ale żeby te podstawowe rzeczy zmienić, jak chociażby siłę nawiewu czy temperaturę, do tego mamy fizyczne elementy sterujące na tunelu środkowym, co nie zdarza się w chińskich samochodach zbyt często, więc wypada taką decyzję Geely pochwalić. To pokrętło służy do sterowania głośnością. W jego sąsiedztwie mamy indukcyjną matę do ładowania telefonu, a pod tunelem środkowym jest dodatkowa półka oraz złącza jedno USB-A, drugie USB-C oraz 12V. Z tyłu znowu mamy miks USB-A i USB-C, tylko jedno USB w standardzie A na pokładzie moim zdaniem by wystarczyło. Ekran samochodu jest duży, ma 15,4 cala i pozytywnie wpływa to nie tylko na widok mapy, ale także na to, co pokazują kamery 360 stopni. Dodatek ten montowany jest zawsze w Starrayu w standardzie i jakość tych kamer jest dobra. Mamy też trochę widoków do wyboru skupiających się na różnych obszarach samochodu, więc trudno jest się tutaj do czegoś przyczepić. Tradycyjna widoczność przez szyby też jest ok. Testowany Geely ma dosyć neutralne linie nadwozia, też dosyć wysoką pozycję za kierownicą i szyby są w nim odpowiednio duże i nie miałem większych problemów, aby wyczuć krańce nadwozia, nawet bez elektronicznej asysty. W mieście również przydaje się zestrojenie układu kierowniczego, który jak na takiego dużego SUV-a jest dosyć żwawy i lekko pracujący. Usztywnia się trochę wraz z prędkością, ale wciąż w Starrayu nie ma co oczekiwać sportowych wrażeń, ale przy racjonalnym, ale jednak trochę dynamiczniejszym pokonywaniu zakrętów samochód radził sobie całkiem nieźle. Racjonalność na łukach jest wskazana także ze względu na zestrojenie zawieszenia, bo wyraźnie postawiono tutaj na komfort i ma ono tendencję do wychylania się, ale znowu, przy normalnej jeździe nie jest to problem. Za to spodobał mi się sposób, w jaki Geely wybierało nierówności, bo i te mniejsze, jak i większe pokonywało bardziej miękko. Dodając do tego też wygodne fotele, dostaje się naprawdę udany samochód w dłuższe podróże. Ja chociażby spędziłem w nim cały dzień i w żaden nadmierny sposób mnie ta trasa nie zmęczyła.
Podobne odczucia miałbym bez względu na wersję wyposażeniową, którą bym dostał do testów, bo nawet w podstawowym Pro mamy już dobry poziom z podgrzewaniem foteli i kierownicy, samościemniającym się lusterkiem, nawigacją, dostępem bezkluczykowym, największym przewidzianym do tego modelu ekranem, czy wszystkimi asystentami bezpieczeństwa. Ogólnie nie ma jakichś bajerów, ale wszystko, czego potrzeba do jazdy jest i spokojnie tę wersję można moim zdaniem brać i później nie żałować. Max wprowadza panoramiczny dach, indukcyjną ładowarkę, lepsze audio, wyświetlacz head-up, fotele z pamięcią ustawień i wentylacją, czyli głównie rzeczy, bez których da się żyć. Fajnie jest też je mieć, zatem jeśli ktoś może sobie pozwolić na dopłatę 17 000 złotych, to można, ale biorąc pod uwagę, że jest ona jednak wyraźna, to osobiście pewnie bym pozostał przy bazowej odmianie. I właśnie w podstawie samochód można mieć także 1776 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Ratę taką można uzyskać przy 20% wpłacie własnej, w 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagę do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link umieściłem w opisie filmu. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w testowanym modelu mamy LEDowe paski na drzwiach oraz na desce rozdzielczej. Nie mogą wyświetlać się w nich dwa kolory naraz, pomimo tego, że jest kilka stylów w menu, chociażby tonacja dwukolorowa, ale wtedy, gdy się wybierze dwie barwy, to one po prostu naprzemiennie się pojawiają i znikają. Nie ma za to żadnych rozproszonych bardziej źródeł światła, chociażby w przestrzeniach na nogi. I trochę szkoda, ponieważ w połączeniu z niewielką ilością przycisków jest trochę ponuro, gdy się spojrzy w dolne części kokpitu. Te górne trochę ratują sytuację. Nie mam zastrzeżeń za to do tego, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się podświetlenia. Dekoracyjne oświetlenie pełni też rolę funkcjonalną, ponieważ sygnalizuje ono, gdy zbliżamy się do przeszkody. Motyw graficzny, jasny, ciemny, można dostrajać w zależności od godziny. Można także niezależnie sterować jasnością wyświetlaczy. Automatyczna jasność tego, który właśnie widzicie, jest ok, ale jeśli chodzi o jasność zegarów, która nazwana została tutaj jasnością deski rozdzielczej, ona już moim zdaniem działa gorzej i czasami może być trzeba wejść do menu, aby zmienić ten parametr, gdy się zmieni też jasność oświetlenia. Przednie światła w Starrayu mają smukły projekt i podział segmentów w górnych częściach wygląda moim zdaniem naprawdę ciekawie. Wszędzie w tym aucie zastosowano LEDy. Tak wyglądają te w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy podobne podejście do designu świateł co na froncie. Nie brakuje w tej części nadwozia przyjemnych dla oka detali, więc całościowo do wyglądu oświetlenia w testowanej hybrydzie Geely trudno jest mi się przyczepić. Światła LED w Starrayu nie są niestety wyposażone w żadne adaptacyjne funkcje, nawet wysokość jest w nich sterowana manualnie. Są one jednak umieszczone w soczewkach, dzięki czemu ich pozioma precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego wypada ok. Nie mają one przesadnie długo sięgającej wiązki świetlnej, za to przestrzeń znajdująca się bardziej bezpośrednio przed samochodem jest oświetlona mocno i dobrze. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam ogromny zapas wolnej przestrzeni. Dobrze jest także nad głową i nie przeszkadza w tym panoramiczny dach. W naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj, na jego skraju, ale wciąż od podsufitki dzieli mnie taki spory margines. Tunel środkowy jest w testowanym Geely w ogóle niewystający. A na jego tylnej kanapie znalazł się rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 428 litrów pojemności, dostajemy w nim niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Z praktycznych dodatków po bokach w kufrze na każdej ze ścianek mamy po haczyku. Pod podłogą jest jeszcze trochę dodatkowej przestrzeni, może być jej albo więcej, albo można opuścić półkę. Wtedy dostaje się więcej miejsca w bagażniku nieprzerwanego, ale na podłodze robi się lekki uskok na końcu. Maksymalne zdolności ładunkowe deklarowane przez producenta to 2065 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Geely Starray EMI ma naprawdę ciekawy przelicznik ceny do tego, co się za nią dostaje. Opłacalność w sporym stopniu zależy od tego, czy ktoś ma możliwość przystępnego ładowania samochodu w swoim garażu, ale jeśli ktoś może wykorzystać potencjał hybrydy plug-in, to Geely, zwłaszcza przy uwzględnieniu aktualnych obniżek, wcale nie jest aż tak droższy od chińskiej konkurencji ze zwykłymi hybrydami. O porównaniu finansowym z autami z innych krajów już nawet nie wspomnę. No i testowany model oferuje zarazem rozsądny poziom w innych obszarach.
Sposób obsługi zdecydowanie nie jest dla każdego, ale po aktualizacji oprogramowania dla mnie był całkiem neutralny podczas użytkowania. Są przyjemne właściwości jezdne dla fanów komfortu, bo papierową mocą nie ma co się sugerować, czy naprawdę dobra jakość wykonania. Zatem, mając dostęp do gniazdka, zdecydowanie warto ten samochód sprawdzić. I to wszystko, co przygotowałem o Geely Starray. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!